Kolejną funkcją jest emisyjność obiektów, którą możemy ustawić. To w tym momencie nagrywamy to, co widzi kamera w naszym telefonie. Dokładnie tak to wygląda. Natomiast tu, moi drodzy, mamy wylot z tej klimatyzacji. Proszę bardzo, jak ładnie świeci. Tu troszkę niżej te pętelki. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Witajcie, moi drodzy. Właśnie taki produkt do testów do mnie przyjechał dzisiaj. No i postanowiłem się podzielić z Wami informacjami na temat tego, co to jest takiego, jak to działa. A jest to nic innego jak kamera termowizyjna, seria S, a model B20S. I zobaczcie, co to ma w środku, bo według mnie, ja po prostu czytałem sobie jakby trochę recenzji na temat tej kamery i zainteresowały mnie jej możliwości, dlatego postanowiłem ją zamówić. Natomiast oczywiście podzielę się z Wami tymi informacjami, pokażę Wam, jak ona jest zapakowana, jak ona działa, jakie ma możliwości, co potrafi, co można z nią zrobić i co dzięki niej uzyskać. Według mnie bardzo estetycznie zapakowane, fajne takie pudełeczko. W środku mamy oczywiście instrukcję obsługi w wielu językach, w tym oczywiście w języku polskim, natomiast nie jest ona jakaś obszerna, tu z tego co widzę to jest zaledwie 3 strony takich podstawowych informacji, reszta jest oczywiście online dostępna. Możemy sobie zainstalować aplikację do telefonu, żeby widzieć na telefonie na przykład to samo co widzi kamera, to jest bardzo fajna funkcja, ale o tym później. Co mamy jeszcze w zestawie? No oczywiście samą kamerę, która jest też bardzo fajnie wykonana, dlatego że tak, przede wszystkim ma możliwość przymocowania na statywie 1/4 cala, więc możemy ją przykręcić sobie, możemy sobie wtedy nagrywać z poziomu statywu. O, na przykład w ten sposób można to zrobić. Tu sobie przykręcę na statyw elegancko i mogę sobie tutaj wtedy ustawić ją góra, dół, tak jak potrzebuję do nagrania. Także jest bardzo fajnie, super funkcja, jeżeli chodzi o mocowanie tejże właśnie kamery na statywie. Przycisk do wywoływania oczywiście do robienia zdjęć. U góry mamy port USB-C do ładowania, do zgrywania zawartości z kamery, jak również do tego, że kamera posiada interfejs Wi-Fi, więc możemy się połączyć z naszą siecią domową i sobie przesyłać po prostu z niej obrazy czy filmy właśnie bezpośrednio do naszego komputera, do naszych zasobów, że tak powiem, prawda? Bardzo fajne rozwiązanie. Zanim ją uruchomimy oczywiście, no to jeszcze pozostały element, takie małe pudełeczko, a w nim w środku, no to powiem, że pod kątem wielkości to trochę przerost formy nad treścią chyba, no ale nie szkodzi. Kabelek USB-C na USB-A, tu takie podwójne odejście, prawda, czyli jakby z jednej strony mamy to właśnie kabelek transferowy, tu są takie emblematy czy piktogramy, tak, na nim właśnie, że z której strony co podłączamy, tu zasilanie, tutaj mamy do kamery USB-C, tak to właśnie wygląda, także to na razie sobie schowajmy z powrotem do pudełka. No i oprócz tego oczywiście w pudełku mamy taką uproszczoną instrukcję jeszcze do tej kamery i taki certyfikat kalibracji tej kamery, to znaczy, że po prostu ona została odpowiednio sprawdzona, zweryfikowana pod kątem tego, czy prawidłowo mierzy nam temperaturę w różnych zakresach. Dobrze, żeby nie przedłużać, to przejdźmy sobie do tego, jak ta kamera działa i jakie ma możliwości. Włączamy ją tu przy pomocy przycisku. Pojawia nam się HIK Micro, logo producenta. I na razie niewiele widzimy, a to dlatego, że kamera ma tutaj z tej strony taką przesłonę. Musimy ją oczywiście otworzyć. I w tym momencie zaczynamy widzieć z niej bardzo ładny i klarowny obraz w dosyć wysokiej rozdzielczości. Tu jest aż 256 na 192 punkty, ale oczywiście mamy tutaj też upscaling, możemy mieć obraz w rozdzielczości 640 na 480, ale o tym za chwileczkę. Zobaczcie, jakie mamy podstawowe funkcje tej kamery. Taką strzałką dolną możemy sobie wybrać tutaj funkcjonalność i zmienić sobie tryb, jakby paletę kolorów, prawda? Mamy teraz czarno-biały obraz, Above Alarm, Black Hot, Red Hot, Fusion, Iron Bow, Rainbow.
i znowu white hot. I tak w kółko, czyli przesuwając się w dół, mamy to właśnie w ten sposób zrobione. Natomiast do góry ustawiam sobie jakby taki tryb podwójny, czyli widzicie, mamy też tło, czyli widzimy jednocześnie, co widzi kamera oraz skalę czy paletę barwną. Możemy sobie ustawić Picture in Picture, funkcja PIP, bardzo fajna, bo widzimy sobie w tle, gdzie jesteśmy. No i ten mały wycinek to jest nasze pole do pomiaru temperatury. Wyłączyć całkowicie, czyli mamy tryb Visual, całkowicie normalna kamera. I tryb Thermal, wracamy do poprzedniego ustawienia. Te punkty, które widzicie na ekranie, czyli tu mamy taki środek, to jest tak zwane centrum. Ten czerwony to jest punkt, gdzie jest najwyższa temperatura, a niebieski, który tam na górze się pojawia, to jest jakby miejsce, gdzie jest najchłodniej. I teraz w centrum mamy oczywiście temperaturę uśrednioną, co widzimy na wyświetlaczu, natomiast również widzimy max i min, prawda? Kamera jest skalibrowana oczywiście do odpowiedniej odległości pomiarów. No z takiej odległości to nie jest to pomiar precyzyjny oczywiście. Niemniej jednak, no coś tam pokazuje. Wiadomo, że niebo jest, prawda, niebieskie, prawda, i będzie najchłodniejsze w tym momencie, a wszystkie pozostałe rzeczy będą miały inną temperaturę. Tu na przykład lokalnie, jak sobie pokażemy, o powiedzmy tutaj gdzieś pudełeczko, prawda, nie wiem czy jak się uda pokazać, ale o, z bliska, no to one jest oczywiście niby najcieplejsze, prawda, tak to wygląda. Ale przejdźmy może teraz do ustawień menu, które jest dosyć rozbudowane w tej kamerze, a mianowicie mamy tutaj albumy, czyli wszystkie zdjęcia, które wykonaliśmy tą kamerą, czy też filmy są właśnie w tych albumach. Możemy sobie wejść i tutaj popatrzeć, co, jak było wykonywane, prawda? Kolejną funkcją jest emisyjność obiektów, którą możemy ustawić. I tu mamy oczywiście taką domyślną emisyjność, jak również pewne prefabrykowane ustawienia dla różnego rodzaju nawierzchni czy powierzchni, które będziemy nagrywać, prawda? Bo one różnie odbijają i dlatego też mamy tutaj różne wartości podane już przez producenta. Odległość, z której mierzymy, czyli dystans, prawda? Możemy sobie ustawić, tu jest 1 metr ustawiony, ale oczywiście możemy sobie wybrać inną odległość, możemy ją tutaj zmieniać w pewnym zakresie. Mamy ustawienia obrazu również dla ciepłego, zimnego i właśnie centrum, czyli tych punktów pomiarowych, jak również punkty zdefiniowane przez użytkownika. Jasność ekranu, w tej chwili jest ustawiona największa jasność ekranu, natomiast możemy ją sobie oczywiście zmienić, zobaczcie, medium, low, czyli taka słabsza, ale ta najwyższa w ostrym słońcu, bardzo fajnie to widać, jest OK. Jednostki, czy mierzymy w stopniach Celsjusza, w stopniach Fahrenheita, czy też w kelwinach. Data i czas na kamerze, i jakby to jest koniec tego menu. Ustawienia obrazu. I tutaj w ustawieniach obrazu mamy właśnie, który rodzaj domyślnie będzie ustawiony, czy właśnie Thermal, Fusion, Picture in Picture, czy Visual. Tryb makro dla kamery, dla obiektów, które chcemy jakby z bliska nagrywać. To też jest dosyć bardzo fajna funkcja. Jak ją włączymy, to w górnym rogu pojawi nam się taki kwiatuszek, tak w aparatach. Kto korzystał, to będzie wiedział. Ustawienia, rodzaj jakby dystrybucji kolorów, tak, histogram czy też liniowy. To też zależy, co kto potrzebuje. Flashlight. Mamy latarkę wbudowaną. Jak ją włączymy, to oczywiście z tej strony mamy tutaj świecącą latareczkę. Bardzo fajna funkcja, zwłaszcza gdy chcemy gdzieś coś rejestrować, robić zdjęcia nocą, czy też w ciemnych pomieszczeniach. Funkcja Super IR i paletki kolorów, prawda? Czy też jakby ta funkcja, którą pokazywałem wcześniej, czyli jakie palety chcemy domyślnie korzystać, czy Rainbow, czy też jakieś inne. Ten Fusion, gdzie mamy jakby jednocześnie i tło, i tą wizję taką temperaturową. I tak to właśnie wygląda. Tu mamy poziom, tak, czy manualnie, mamy różnego rodzaju parametry, możemy sobie patrzeć, jak to wygląda, ale zostawmy to na auto. Alarmy. Czy alarm będzie włączony, jakiś dźwiękowy alarm, tak, mijający alarm, jeżeli chodzi o latarkę. Możemy to właśnie poustawiać. Zakresy temperatury, nieobsługiwane jest tryb makro, więc musielibyśmy wyłączyć sobie tryb makro najpierw. Gdzieś to, już nawet nie pamiętam, gdzie go to wyłączałem. Tutaj makro mode, tak. Wyłączmy sobie tryb makro. I teraz będziemy mieli możliwość wyboru
zakresu temperatury. Czy kamera pracuje od minus 20 do plus 150 stopni, czy od 100 do 550, czy też auto. Ja mam ustawione auto, czyli właśnie w trybie automatycznym, żeby sobie wybierała bardzo ładnie to, co potrzebujemy w danym momencie mieć. Capture Mode, czyli tryb przechwytywania, prawda, czy jeden obrazek, czy jakiś takie przechwytywanie co jakiś czas, jak wybierzemy sobie tą funkcję, to mamy tutaj interwał 5-sekundowy na przykład, prawda, ile ma być tych zdjęć zrobionych, więc ja raczej preferuję to jedno zdjęcie, jak chcę je wywołać. Natomiast mamy tutaj też nazewnictwo plików, czyli jest timestamp, czyli powiedzmy kolejna data i czas tak liczona, czy też kolejno numerowanie plików po kolei, jak one były wykonywane. OK. I jakieś pozostałe ustawienia, takie jak sieci Wi-Fi, prawda? Jak wejdziemy, to oczywiście ta kamera ma wbudowaną kartę sieci Wi-Fi i możemy sobie wykryć nasze sieci dostępne, które są w okolicy. Możemy też stworzyć hotspot. O tym za chwileczkę, bo tu mamy taki QR kod specjalny, dzięki któremu możemy pobrać aplikację i właśnie widzieć na telefonie to samo, co kamera w danym momencie widzi. To też za chwilkę zaprezentujemy. No, automatyczne wyłączenie, uśpienie, informacje, prawda, o modelu, o numerze seryjnym, adres IP, który jest w tej chwili, prawda, tutaj na tej kamerze. Tak to wygląda. Zapis logów, formatowanie karty pamięci, odzyskiwanie urządzenia, ustawienie języków. Tu jeżeli chodzi o języki, też mamy do wyboru sporo różnych języków, w tym oczywiście jest polski. Natomiast no, ja jednak preferuję wersję, która jest po angielsku. Jakoś tak wygodniej jest mi tą kamerą zarządzać. I to są wszystkie opcje z menu. Także teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób można sobie zrobić zdjęcie. Jeżeli mamy już tryb kamery, teraz jeżeli tu mamy przycisk tak zwany Fire, prawda? Jeżeli sobie naciśniemy, to w tym momencie kamera nam zrobiła to ujęcie, które chcieliśmy i zapisała nam to w logach. Zobaczmy jeszcze raz. Na przykład tutaj sobie ustawimy ten punkt centralny, o, dokładnie tu w tym miejscu. Mamy zrobione zdjęcie. I teraz jeżeli przejdziemy sobie ponownie do naszych albumów, o, tak żeby się wyostrzyło, to widzicie, tutaj mamy to zdjęcie zrobione, tu inne ujęcie. Po kolei możemy sobie te ujęcia przeglądać i patrzeć, co tam widać, jak to wygląda. OK. Z menu oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie w jakieś funkcje, w jakieś ustawienia, na przykład i naciśniemy też przycisk Fire, to też wrócimy sobie do funkcji pomiaru. To teraz czas, żeby zarejestrować właśnie tą kamerę, czyli inaczej mówiąc, pobrać sobie aplikację na telefon i widzieć, co ona robi. W tym celu wchodzimy oczywiście do menu i tu właśnie mieliśmy tą funkcjonalność, którą wcześniej pokazywałem, czyli More Settings, Hotspot. I musimy zeskanować ten QR kod, żeby móc aplikację pobrać. Także pobierzmy ją ze sklepu i zobaczmy, w jaki sposób w aplikacji dodaje się tą kamerę, żeby można było z niej korzystać na telefonie bezpośrednio. Po zeskanowaniu QR kodu i zainstalowaniu aplikacji HIK Micro Vision pojawia nam się następujący ekran. Mamy tutaj funkcję właśnie dodania urządzenia do właśnie tutaj naszej aplikacji. W tym celu naciskamy sobie tutaj przycisk plus, zeskanuj kod i w tym momencie, zobaczcie, skanujemy sobie kod QR. Urządzenie jest dodawane do aplikacji. To chwilkę potrwa. Za momencik powinno nam się dodać. I właśnie mamy dodane urządzenie do naszej aplikacji. I w tym momencie, jeżeli wybierzemy sobie podgląd na żywo, to zobaczcie, to co widzimy na ekranie, to jest właśnie to samo, co mamy bezpośrednio na kamerze. Jeżeli ja teraz na kamerze wejdę sobie do głównego menu, czyli do obrazu, to w tym momencie to, co widzi kamera, jest przekazywane, przesyłane bezpośrednio do telefonu. Także na przykład mamy ten tryb w tej chwili ustawiony o na przykład Fusion, prawda? To co chcemy i możemy sobie te zdjęcia wykonywać i po wykonaniu zdjęcia w tym momencie możemy bez żadnego problemu właśnie to zdjęcie zapisać sobie w telefonie lub też na przykład możemy bez problemu nagrać film. Zobaczcie, jeżeli wybierzemy sobie w tym momencie kamerkę, zaznaczymy sobie na ekranie i damy sobie rekord, to w tym momencie nagrywamy to, co widzi kamera w naszym telefonie. Dokładnie tak to wygląda. Mamy całość tutaj obrazu, który tutaj jest w pobliżu. Widzimy wszystkie obiekty, możemy sobie zrobić dalej zdjęcia, ujęcia temperaturowe i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo fajnie wykonane. Bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o
funkcjonalność do nagrywania i przekazywania danych. Po zatrzymaniu nagrywania trafia nam to nagranie do galerii i po wejściu do galerii oczywiście możemy sobie je odtworzyć, możemy sobie je zapisać w telefonie, w naszej galerii już telefonu zgrać do komputera poprzez przewód bez żadnego problemu. No to co, moi drodzy, podstawowe funkcje mamy omówione, natomiast ja jestem teraz bardzo ciekawy i pewnie Wy też, jak wygląda kwestia pomiarów tą kamerą, takich faktycznych, i w tym celu postanowiłem sprawdzić kilka rzeczy. A mianowicie, najpierw zobaczymy sobie moją instalację fotowoltaiczną, która jak pamiętacie pewnie już ma ponad 8 lat. Ciekawy jestem, czy się pojawią jakieś hotspoty, bo wielu z Was mówiło, że zobaczysz, masz to na trackerach, to po takim czasie, tam po roku, dwóch już będziesz miał hotspot, tam jakieś cienie od ogrodzenia wchodzą, jakieś tego typu rzeczy. No cóż, zobaczymy. Ja Wam powiem, że ja tego jeszcze nie testowałem. Czysta ciekawość, nie? Zobaczymy, jak te panele wyglądają, bo faktycznie może być kiepsko, a może nie, a może będzie całkiem dobrze. No ale to czas pokaże, musimy poczekać, niech trochę słońce wyjdzie, żeby nam się tutaj zrobiło wyższa temperatura, żeby te panele były rozgrzane i wtedy zrobimy testy, a potem jeszcze przejdziemy sobie do magazynu energii i zobaczymy przy dużym obciążeniu na tym magazynie, jaka jest temperatura busbarów, jak to wygląda od strony właśnie tutaj, jeżeli chodzi o baterie, o falowniki, a później na koniec jeszcze zrobimy sobie pomiary również z opalarki. Zobaczymy, jak ona rejestruje tą wysoką temperaturę i ten dmuch, który wychodzi podczas opalania właśnie przewodów, które często robimy przy montażu magazynów energii. Zapraszam, idziemy testować. To co? Bierzemy się za pomiar temperatury na panelach, zobaczymy, jak to wygląda. Pierwsze panele, te co są właśnie na dachu. Lecimy. I proszę, po kolei. Czy coś się tu złego dzieje na tych panelach? Na 8-letnich panelach. Dzisiaj ładne słoneczko świeci, panele są rozgrzane. No ja tu nie widzę jakichś większych hotspotów czy problemów z temperaturą, tam do dachówka w rogu. Te panele mają równą powierzchnię i są względnie równo rozgrzane. Czyli chyba tutaj, jeżeli chodzi o dach, jest wszystko w porządku. Tak się przynajmniej wstępnie wydaje. To co? Przejdźmy może do instalacji gruntowej, do trackerów. Tam będzie więcej rzeczy może widocznych, bo tam są panele ruchome i tam może być gorzej. Kamera tu się dostraja w tej chwili, widać. Kalibruje się, bo wysoka temperatura na panelach, mocno rozgrzane. Ale cały czas wszystko produkuje. Nic się tutaj nie dzieje. Myślę, że one wszystkie są w porządku. Zobaczcie. Cały ten tracker, a właściwie dwa, które tu z przodu są, no nie widać na panelach oznak żadnych uszkodzeń. Żadnych nierównomiernych powierzchni, żeby się nagrzewały jakoś inaczej niż pozostała część. Co świadczy o tym, że to nie jest tak, że jak są panele ruchome, jakieś drgania, wiatr i tak dalej, że muszą być od razu problemy. A tu są jednak zacienienia, na przykład to. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda, jak jest taki mały cień na panelu. Ok. No widać, że to jakoś tam specjalnie chyba... O, ja tu zacienienie teraz. On się nierównomiernie nagrzewa, ale tutaj problemu większego nie widzę. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda tył tych paneli, tam gdzie są optymalizatory mocy. Spójrzcie. Tył paneli również jest równomierny. Nic się tutaj nie dzieje. Optymalizator pracuje. Tutaj nalepka na panelu. Wszystko wydaje się, że jest w porządku. Nie widzę tutaj oznak również ewentualnych problemów. Górne panele to samo.
Wszystko tutaj jest w porządku na tych panelach górnych. Czyli chyba nie ma się czym martwić. I widać, że temperatury są równomiernie rozłożone. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, skoro tu jest ok, to idziemy robić test w tej chwili opalarki. Zobaczymy, jaka tam wychodzi temperatura, a następnie zapraszam do magazynu energii. To teraz test pracy opalarki. Teraz ją sobie włączymy. Opalarka jest ustawiona na 510 stopni. I sobie tutaj leży. I proszę bardzo. Widać, jak z końcówki to wychodzi coraz wyższa temperatura. Ona się nagrzewa. Kamera się skalibrowała w tej chwili na wyższe wartości już. I spójrzcie, końcóweczka 260 stopni już leci z opalareczki. Czyli całkiem nieźle. 270 i rośnie cały czas. Jak poczekamy dłużej, to oczywiście będzie nam to rosło jeszcze bardziej. 300 stopni. No i tak to właśnie z grubsza wygląda. 350. Powoli rośnie. Czyli wszystko wygląda na to, że działa prawidłowo. No to teraz to, na co wszyscy czekają, czyli idziemy do magazynu. A teraz, moi drodzy, pewnie to, co najbardziej Was będzie interesowało, czyli jak to działa właśnie przy magazynie energii, jakie tu są temperatury, co, jak się grzeje i tak dalej. Przechodzimy do testu, Wam to właśnie zaprezentować z tą termowizją. Moi drodzy, na potrzeby tego testu uruchomiłem agregat. Jak widać, ze słoneczka leci nam tutaj 6900 W, prawie 7 kW. Widać, gdzie ten sterownik, gdzie wyświetlić właściwie się najbardziej grzeje, jak tutaj na dole. On tutaj ma raptem niecałe 31 stopni. Z agregatu w tej chwili 27 kW leci nam do bateryjek, bateryjki się ładują, jest ok. Przejdźmy do drugiej strony, tam gdzie mamy bezpieczniki i okablowanie. Tu są przewody. Oczywiście to, że one tak świecą, to nie ma większego znaczenia. Tutaj tak, widzicie, 37, 39, 40 stopni, tak to wygląda. One wprawdzie są faktycznie troszeczkę za małego przekroju, bo no tutaj widać, że troszkę się bardziej grzeją. Ja muszę to, ale to jest roboczo wszystko, więc jakby nie ma to w tej chwili znaczenia tak podpięte, bo część na co będę przerabiał, będę to przygotowywał. No ale 35, jak widać, prawda, tutaj gdzieś miejscami może być troszkę więcej. Ale to już tam mignęło jakieś tam 49, 50, no to już jest ciepły kabel, ale nie jest jakiś bardzo gorący, jest ok. Przepiąłem część falowników, tutaj z tych dolnych na środkowe, bo układałem sobie przewodziki, że tak było mi łatwiej. Teraz zobaczcie, górne falowniki albo dolne falowniki, proszę bardzo. Tu jest temperatura 24 stopnie, jest ok. Wyżej tutaj krąży powietrze, więc wiadomo, że jest cieplej. 26, chociaż wyłączony falownik. U góry też wyłączony 23 stopnie, no ale już mniej jest tego przewiewu powietrza. A im bardziej będziemy szli sobie w prawą stronę, tutaj mamy te nasze 3 falowniki, które nam pracują. No to one widać, że tutaj dmuchają ostro ciepłym powietrzem, świecą zresztą. Więc tutaj mamy, jakby nie patrzeć, 38-40 stopni na wylocie, nawet 41 z tychże właśnie falowników. Przejdźmy zatem do busbarów. Proszę bardzo. Busbary. Jak widzicie, nic tu złego się nie dzieje na tych wielkich szynach, 6000 amperów. One są chłodne. Proszę bardzo. 30 stopni, czyli praktycznie temperatura otoczenia. Nic się złego nie dzieje. Tu przewody, które pracują, tu oczywiście jest falownik dmucha, na nie troszeczkę, więc one się tutaj nagrzewają, ale 40 stopni no to jest tak jak widać, właśnie stąd się bierze. Trzeba by to było bardziej mierzyć, może tu troszkę niżej te pętelki. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Też to ciepło krąży, to się odbija wszystko, więc może najlepiej byłoby, jakbym Wam to pokazał z drugiej strony, albo nawet gdzieś bardziej, może tu pod falownikiem, może byłoby lepiej. O, tu są bezpieczniki fuzy. Też mają 50 stopni, bo przez nie płynie, wiadomo, o wiele większy prąd, 500 amperowe bezpieczniki. Tutaj mamy 38 stopni. No i wszystko jest w normie, jest ok przy takich prądach, przy 30 kW. A same akumulatorki to nie jest problem. One są chłodniutkie, tu nic się złego z nimi nie dzieje.
28-30 stopni. Jest wszystko w porządku. Także jakbyśmy się poruszali tutaj do góry, to oczywiście wszystko będzie jak najbardziej w porządeczku. Do pomieszczenia oczywiście założyłem teraz taką przenośną klimatyzację, żeby nam to ładnie schładzało to pomieszczenie. No i ona jest 5 kW mocy chłodniczej, nie jest tak źle. U góry tu mamy wylot, proszę bardzo. Zobaczcie. Od razu nam się rysuje niebieskie pole, prawda? Widzimy 8 stopni tutaj. Ta klimatyzacja potrafi z siebie wydmuchać. Jak dobrze to wykażę. Także jest całkiem ładnie. Może się przybliżę jeszcze troszeczkę. 4,5 stopnia, 7 stopni. Ona jest skalibrowana na odległość około metra, właśnie dlatego tak dopiero dobrze pokazuje, jak jesteśmy bliżej danego obiektu. Wtedy mamy szczegóły. Natomiast tu, moi drodzy, mamy wylot z tej klimatyzacji. Proszę bardzo, jak ładnie świeci. No i tu od razu widzimy, jaka jest temperatura powietrza, które wlatuje. 43-45 stopni, prawda? Tyle nam wylatuje tutaj na korytarz. Tak powinno być. Jest ok. Pomieszczenie się schładza. Moi drodzy, tą kamerkę możecie sobie zamówić na aukcji Allegro. Link do tej aukcji macie oczywiście w opisie tego filmu. Także gorąco zachęcam do zakupu. I cóż, jeśli Wam się materiał podobał, to bardzo serdecznie proszę Was o liczne subskrypcje, łapeczki w górę, o dużo komentarzy, dyskusji, rozmów. Kto z Was chce, to może wspierać kanał, tam jest przycisk wesprzyj. No i cóż, ja się idę bawić kamerą, robić dodatkowe testy, bo wydaje mi się, że naprawdę możliwości są ogromne. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia następnego razu. Cześć!